Cześć, dzień dobry, witam. Dzisiaj będzie sporo gadania, żeby nie było, że nie uprzedzałem. Okej, ale po kolei ostatni vlog. Kurde, ten Nikon, jego autofokus, masakra. Czasami już myślę, że go ogarnąłem i daję sobie rady pomimo tego, że jest co najmniej nie najlepszy. Ale czasami potrafi być takim bólem dupy, takim wrzodem na tyłku, że ja pierdzielę. Jeżeli ktoś z Was chciałby mi podarować luszczankę Canona systemem Dual Pixel Autofocus, nie krępujcie się. Przyjmuję z otwartymi ramionami. Następnym istotnym elementem tego vloga jest motolog. Ten pierwszy już się pojawił jakiś czas temu, a ten drugi nie nadchodzi. I chodzi o to, że jest to bardziej złożona sprawa niż kręcenie vloga, ponieważ ciężko zrobić motologa samemu. Ponieważ jeżeli chcesz nakręcić auto z zewnątrz w ruchu, to potrzebujesz przynajmniej jedną osobę, która albo będzie kierowcą, kiedy ja kręcę, albo która będzie operatorem, kiedy ja tym autem jadę. Więc potrzebna jest przynajmniej jedna dodatkowa osoba. Fajnie jakby była pogoda, bo ciężko rozstawić sprzęt gdzieś przy drodze, kiedy pada deszcz. Zawsze ktoś może stać za nim z parasolem, ale to też nie zawsze jest najlepsza opcja. No trzecia, oczywiście trzeba się zgrać z autem, trzeba mieć skądś to auto, więc nad tym powoli pracuję i mam nadzieję, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia jakiś motolog się pojawi. Jak wszystko sobie dogram i ogarnę, mniej więcej. Bo to z tym motologiem to jeszcze jakieś miejscówki trzeba mieć, nie? To nie jest tak, że wszędzie się da radę pokręcić, no bo jednak fajnie jakby nikt nie wjeżdżał, nie wchodził w kadr, więc w miarę spokojne, ciche miejsce, żeby można coś takiego było nakręcić. Niedawno właśnie namierzyłem taką kolejną miejscówkę, więc jest jakiś progres. No jeszcze z tym motologiem jest taki dysonans u mnie, że mam pewne wyobrażenie, jakbym chciał, żeby to wyglądało, ale przychodzi rzeczywistość, która mówi, nie masz sprzętu, nie masz ekipy, no i muszę to teraz jakoś pogodzić, żeby miało taką fajną formę, która mnie zadowoli, będzie przyjazna, a też zostawi furtkę na kontynuację i progres być może. Więc to wszystko się tutaj kręci, te trybiki, to wszystko tutaj się jakoś układa. Możecie zapytać, Michał, a co to za czerwony notes trzymasz w dłoni? A więc mam taki notes i postanowiłem, że będę sobie w nim notować to, co chciałbym poruszyć we vlogu, ponieważ często jest tak, że gdzieś w środku dnia, jak jestem w pracy, w domu, gdziekolwiek, wpadam na coś, o czym chciałem powiedzieć. Czasami puszczam to w niepamięć celowo, bo stwierdzam, że jednak to był beznadziejny pomysł, jest coś lepszego, ale czasami są rzeczy, które umykają mi mimo woli i ich nie poruszam tutaj, więc stwierdziłem, że będę to zapisywać. Są też takie rzeczy, o których we vlogu gdzieś wspomniałem, a potem tak jakby ślad po nich zaginął i takim przykładem są na przykład zdjęcia z aparatu analogowego, które wywołałem już dosyć dawno temu i mam je. Pojawią się na Instagramie, myślę od najbliższego poniedziałku. Pojawi się seria takich zdjęć, po prostu nie wiedziałem, czy zostawić je w takiej nienaruszonej formie, jak zostały wywołane, czy je edytować, ponieważ tam jest uszkodzona migawka i nie wiedziałem, jak do tego podejść. Pomogłem trochę w podjęciu decyzji Gabi, jako doświadczona i ceniona pani fotograf, więc zdjęcia się pojawią już niedługo. Czasem w mojej głowie pojawiają się jakieś pytania, które chciałbym Wam, moim odbiorcom zadać, jak na przykład, czy motolog miał sens, tak? Było takie pytanie, część z Was odpowiedziała, że tak, i żeby to robić, więc jakby Wasza decyzja podyktowała to, że te motologi będą powstawać, ale pojawia się czasami potrzeba pomocy z Waszej strony. I jest właśnie taka sytuacja, że planuję zrobić mały rebranding kanału za czas jakiś i myślę nad logotypem i nie mam żadnego pomysłu. Wierzę, że po drugiej stronie ekranu, właściwie obiektywu, zależy od której strony patrząc,
siedzą kreatywne osoby i może wy macie jakiś pomysł na świeże, nieoklepane logo, żeby to nie było jakieś klisze dla kanału. Jeżeli tak, każdą propozycję z chęcią przyjmę, możecie się ze mną kontaktować. Zobaczymy, może coś wspólnie razem uradzimy w tym temacie. I w sumie dochodzimy już do końca tego, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Na koniec zostaje jedna rzecz. Tytułowa niespodzianka. Generalnie było tak, że 2 dni temu dzwoni do mnie Wojdak i rozmowa przebiegała mniej więcej tak. Simiński, robisz coś, bo jadę kręcić, właściwie fotografować dronem wieżę ciśnień i przydałaby mi się pomoc. No więc wsiadłem w auto i pojechałem. I moją niespodzianką dla Was na koniec jest trochę ujęć właśnie z tego dnia, łącznie z ujęciami z drona. Tak, żeby nie było, że ten vlog był tylko i wyłącznie gadaniną. Więc zostawiam Was sam na sam z tym materiałem. Do zobaczenia, miłego dnia. Siema.